Większość turystów planujących podróż w te rejony Włoch popełnia dokładnie ten sam błąd. Ruszają tłumnie do Wenecji, płacą fortunę za noclegi i zwiedzają miasto w upalnym ścisku, kompletnie nie wiedząc, że zaledwie 30 minut drogi obok leży miasto, które rzuca zupełnie nowe światło na włoski klimat. Mało kto o nim mówi, a to tutaj bije prawdziwe, studenckie serce regionu Veneto. To tutaj skrywa się jeden z największych placów w Europie i to tutaj znajdziecie niesamowite tajemnice, które na każdym kroku łączą się z Polską. Słyszeliście kiedyś o facecie, który przebudował krakowskie sukiennice? Dzisiaj zabieramy Was do Padwy, włoskiego hitu, który wciąż ukrywa się w cieniu wielkich sąsiadek Wenecji i Werony. Naszą przygodę zaczynamy w miejscu, które od pierwszego wejrzenia zapiera dech w piersiach. To Prato della Valle, absolutne serce Padwy i jeden z największych placów w całej Europie. Jego powierzchnia to aż 90 000 m². To więcej niż krakowski rynek główny. W centralnej części znajduje się zielona wyspa otoczona kanałem, wzdłuż którego stoi aż 78 posągów wybitnych ludzi związanych z miastem i 8 obelisków. I tutaj mały historyczny hit, bo wśród tych kilkudziesięciu postaci odnajdziecie dwóch królów Polski. Pod numerem 31 stoi Jan III Sobieski, a tuż obok niego z numerem 32 Stefan Batory. Oboje studiowali w Padwie i zostali tu upamiętnieni posągami ufundowanymi przez ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. To niesamowite uczucie spotkać naszych władców w tak odległym miejscu. Tuż przy placu wznosi się potężna bryła, która od razu przykuwa wzrok swoim surowym wyglądem. To opactwo świętej Justyny. Choć z zewnątrz wygląda na niedokończone, to pod względem kubatury jest jednym z największych kościołów na świecie. Ale my ruszamy dalej, bo przed nami absolutny symbol tego miasta. Oto najważniejszy punkt na mapie Padwy. Monumentalna Bazylika Świętego Antoniego, którą miejscowi nazywają po prostu Il Santo, czyli święty. Klimat tego miejsca i architektura łącząca styl gotycki z bizantyjskimi kopułami robią piorunujące wrażenie. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych we Włoszech, które rocznie przyciąga miliony ludzi. Co ciekawe, w środku znajduje się dedykowana kaplica polska, pełna naszych narodowych symboli, orłów i wizerunków polskich świętych. Zostawiamy na chwilę podniosły nastrój i wkraczamy w sam środek studenckiego gwaru. Mijamy kawiarnię i docieramy do niesamowitego rynku, nad którym góruje Palazzo della Ragione. Ten budynek to średniowieczny majstersztyk inżynierii. Powstał na początku XIII wieku i przez lata służył jako siedziba sądów miejskich. Jego górne piętro to jedna z największych wiszących hal w Europie, której dach nie jest podparty ani jedną kolumną. A dookoła pałacu tętni prawdziwe włoskie życie. To idealne miejsce, żeby na chwilę usiąść, odpocząć, zamówić obowiązkowego aperolka i poczuć energię tego miasta. Teraz wracamy do obietnicy ze wstępu. Czy wiedzieliście, że architekt pochodzący właśnie stąd, Giovanni Maria Padovano, czyli Jan Maria Padewski, wyjechał do Polski i po wielkim pożarze w XVI wieku przebudował krakowskie sukiennice. To on dodał im tę charakterystyczną attykę. Co więcej, to właśnie w Padwie, na tutejszym uniwersytecie studiował Mikołaj Kopernik czy Jan Kochanowski. Polskich śladów jest tutaj mnóstwo na każdym kroku. Uciekamy na chwilę z gwarnych placów do oazy spokoju, czyli parku Giardini dell'Arena. To niesamowite, jak pośrodku tętniącego życiem miasta można znaleźć tak zielone i wyciszające miejsce. Ale ten park skrywa też twardą historię. Nazwa nie jest przypadkowa. To tutaj znajdują się ruiny starożytnego rzymskiego amfiteatru, czyli Arena Romana, która powstała około I wieku naszej ery. Kiedyś mieściło się tu tysiące widzów, a dziś to świetny punkt na krótki odpoczynek w cieniu drzew. Padwa kompletnie nas zaskoczyła. Ma w sobie potężną historię i niesamowite miejsca, które po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Jeśli będziecie w okolicy Wenecji czy Werony albo wylądujecie w Treviso, dajcie szansę Padwie, nie pożałujecie. Ale to dopiero początek. Padwa to pierwszy odcinek naszej nowej serii z północnych Włoch. W kolejnych filmach zabierzemy Was w rejs po kanałach Wenecji, przejdziemy się śladami Romea i Julii w Weronie i pokażemy obłędne widoki nad jeziorem Garda. Dajcie znać w komentarzach, które miejsce z Padwy podobało Wam się najbardziej. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie z Włoch.